Witam serdecznie po ponad 1,5 roku nieobecności. Z tej strony Wojciech i zapraszam na film, w którym mam do przedstawienia kilka blenderowych sztuczek, nad którymi ostatnio eksperymentowałem z udziałem samochodu, koniecznie z kierownicą, nie jakimś pustym w środku modelem i dowolnych postaci z gotowym rigiem. W tym filmie przedstawię m.in. w jaki sposób zrigować samochód w blenderze, jak synchronizować obrót kierownicy samochodu z jego kołami i jak doprowadzić do tego, żeby postać miała dłonie położone na kierownicy i automatycznie nią kierowała. Ten film przede wszystkim nie do końca jest tutorialem, a jest bardziej wideoblogiem na zasadzie siema, mam coś fajnego do pokazania, zobaczcie. Mówię to dlatego, że moje metody co do rzeczy pokazanych w filmie mogą niekoniecznie być perfekcyjne, czy ich zastosowanie może być w pewnych aspektach bądź sytuacjach ograniczone, o czym mogą Państwo się przekonać podczas oglądania tego filmu. Do dzisiejszego filmu postanowiłem wybrać 3 modele samochodów. Klasyczną wyścigówkę stworzoną przez Mateusza Wolińskiego, AC Cobrę od Aleksandra Bracknera i klockową Mazdę 787B od Helo. Na przykładzie 2 ostatnich pojazdów przedstawię, jak zintegrować obrót kierownicy z kołami, natomiast przy użyciu pierwszego pojazdu pokażę, jak stworzyć rig samochodu za pośrednictwem RigeCar. Jednego z najbardziej znanych dodatków do rigowania pojazdów, który w przeciwieństwie do niektórych innych dodatków może nie wytwarzać efektownych rezultatów, ale do podstawowego poruszania się pojazdu powinien być wystarczający i dzisiaj go użyję do zrigowania 3 wcześniej wymienionych aut. A propos RigeCar, tu muszę zaznaczyć, że używam tutaj wersji dodatku, która została zmodyfikowana tak, żeby działała na nowszych wersjach Blendera od 4.1 wzwyż, dlatego że oryginalna wersja od DigiCreatures nie działa na nich poprawnie. Natomiast mimo wszystko oryginalna dokumentacja do dodatku w dalszym ciągu jest poprawna i rigując pojazd za jej pomocą, efekty powinny być takie same, jakby pojazd miał być rigowany na wersji Blendera kompatybilnej z oryginalną wersją dodatku. W każdym razie, po zaimportowaniu modelu do Blendera, pierwsze co trzeba zrobić, to obrócić samochód tak, żeby był przodem w kierunku osi -Y i koniecznie równolegle do niej. Następnie, jeśli model ma jakieś obiekty sparentowane ze sobą, wyczyścić wszystkie parenty za pomocą Alt-P i Clear Parent and Keep Transformation. Alternatywnie można kliknąć F3 i wpisać polecenie, czasami jest szybciej tym sposobem. Ważne, żeby nic nie było do siebie sparentowane, bo inaczej dodatek zgłupieje i rig się wysypie, albo inne anomalie będą miały miejsce. Dalej musimy nazwać części samochodu tak, jak w dokumentacji jest to określone, głównie karoserię, koła i klocki hamulcowe, jeśli model takowe ma. Jeżeli nie ma potrzeby ich wpisywać. Po nazwaniu części samochodu czas na dodanie Car Deformation Rig w liście obiektów pod klawiszami Shift A, ale przed dodaniem tego zestawu kości należy się upewnić, że originy są w odpowiednich miejscach. Jeżeli nie są, należy zaznaczyć wszystkie potrzebne obiekty i wykonać polecenie Origin to Geometry. Po tym poleceniu originy, czyli punkty początkowe obiektów, będą w środku modeli, co sprawi, że kontrolki w finalnym rigu będą położone w poprawnych pozycjach i nie będzie sytuacji, gdzie rig może nie działać poprawnie albo się wysypie, bo origin był gdzieś zupełnie indziej od swojego obiektu. Długo by o tym gadać. Gdy originy są skorygowane, wybieramy wszystkie części i dodajemy Car Deformation Rig. Na modelu pojawią się kości służące do poinstruowania dodatku, gdzie ma wygenerować kontrolki w rigu po wciśnięciu opcji Generate ukrytej na sidebarze, czy też tak zwanym N-menu. Gdy Generate zostanie wciśnięty, rig jest praktycznie gotowy, a jeśli jest potrzeba, w lewym dolnym rogu pojawia się okienko z opcją przesunięcia originów kół, karoserii i klocków hamulcowych, żeby były na pozycji przed finalnym wygenerowaniem riga. Po całym tym procesie można z powrotem sparentować pozostałe elementy samochodu, np. felgi do kół, lusterka, kokpit, kierownicę i wszystko inne do body itd. Jak sami Państwo widzicie, rig ma różne kontrolki odpowiadające za pozycję i rotację różnych elementów, natomiast żeby w ogóle zanimować jazdę pojazdu, musimy dodać path, czyli ścieżkę, po której pojazd będzie się poruszał, gdy w głównym elemencie sterującym samochodem nazwanym route dodamy Bone Constraint Follow Path i ustawimy target na przed chwilą dodaną ścieżkę, forward axis na -Y, up axis na Z, klikniemy fix position i follow curve. Gdy to już mamy ustawione, możemy wejść w edit mode do ścieżki i ją zmodyfikować tak jak chcemy. Możemy dodawać vertex po vertexie, ale możemy również narysować ścieżkę z funkcją rysowania dostępną w menu po lewej stronie okna. Gdy mamy ścieżkę gotową i chcemy zanimować ruch pojazdu, dodajemy pierwszy keyframe na offset faktorze na wartość 0 i drugi keyframe gdzieś w oddali o wartości 1. Odległość tych keyframe'ów definiuje prędkość przejazdu samochodu z początku do końca ścieżki. Poza tą animacją potrzebna jest jeszcze animacja obrotu kół. RigeCar ma opcję automatycznego upieczenia sterowania samochodu, czyli skrętu przednich kół w lewo i w prawo, jak i rotacji kół do przodu i do tyłu. Po wciśnięciu odpowiadających im funkcjom przycisków w N-menu, dodatek automatycznie doda keyframe'y i animacja w zasadzie jest gotowa. No chyba, że chcemy ją w jakiś sposób jeszcze zmodyfikować, wówczas przycisk Clear Baked Animation czyści wszystkie keyframe'y z timeline'u i po modyfikacjach można upiec animację kół od nowa. I to zasadniczo tyle z podstaw RigeCar.
Oczywiście sam dodatek posiada również funkcje czujników gruntowych, które są przydatne, jeśli chcemy zrobić animację jazdy samochodu po nierównym terenie. Natomiast w dzisiejszym filmie to pomijam, bo poza podstawami tego dodatku chciałem się przede wszystkim skupić na integracji obrotu kierownicy z kołami. Jeszcze jedną rzeczą, którą warto mieć na uwadze, jest to, na co wskazuje autor dodatku, że RigCar nie jest symulatorem fizyki samochodu, w przeciwieństwie do chociażby RBC czy CarRig Pro. Co za tym idzie, jeśli chcemy zanimować drift samochodu czy przechył nadwozia podczas hamowania, trzeba to zrobić manualnie, animując odpowiedzialny za dane zachowanie pojazdu controller suspension czy drift. Samo ogarnięcie metody na integracji kierownicy z kołami było dla mnie nie lada wyzwaniem. Jedną z trudności w tej kwestii jest to, że bardzo ciężko znaleźć chociażby na YouTube jakikolwiek poradnik dotyczący animacji obrotu kierownicy, a jeżeli już się jakieś filmy pokazywały, to albo filmy z modelowania kierownicy, czego niekoniecznie potrzebuję w tej chwili, albo poradniki z rigowania samochodu, też z RigCar albo inną metodą. I oczywiście rozumiem, że nie zawsze wnętrze samochodu musi być widoczne, czy też nie musi być fokalizatorem kompozycyjnym, ale mimo wszystko fajnie by było czasem widzieć zautomatyzowaną rotację tej jakże istotnej części układu kierowniczego. Żeby nie było, to też nie jest tak, że zupełnie nic nie udało mi się znaleźć, bo znalazłem przykładowo tutorial o rigowaniu samochodu bez dodatków od Christopha Wernera, który zaimplementował obrót kierownicy przy użyciu constrainta Copy Rotation. Brzmi jak dobry pomysł, aczkolwiek w przypadku riga z RigCar przyda się inny constraint, o którym również znalazłem film, konkretnie od Blender Art LTS, jednakże autor przedstawia tu wykorzystanie tego constrainta w nieco inny sposób niż w moim przypadku, o czym powiem za chwilę. Drugą trudnością jest wybór samej metody przeniesienia obrotu jednego obiektu na drugi. Teoretycznie można to zrobić za pomocą drivera, jednakże w moim przekonaniu... Cóż, nie wiem, czy ja coś robię źle, czy może po prostu nie ogarniam za dobrze driverów, ale biorąc pod uwagę efekty moich eksperymentów, wychodzę z założenia, że metoda z driverem nie przynosi spektakularnych efektów. Pierwszym problemem jest to, że nawet jeśli skonfiguruje się driver, żeby obracał kierownicę według danych o położeniu kontrolera przednich kół w lokalnej osi X, po upieczeniu animacji kół w opcjach RigCar kierownica nie kręci się w ogóle. Alternatywnie spróbowałem dodać jakikolwiek obiekt, byle go sparentować do kontrolera i z niego pobrać dane w opcjach sterownika, ale wówczas pojawia się drugi problem, gdyż nawet w tym przypadku kierownica nie obraca się w poprawny sposób i obraca się trochę jak ster jakiegoś statku. Być może w przypadku takiego środka lokomocji ma to sens, ale bądźmy poważni i zejdźmy na ziemię, żeby do obrotu kierownicy wraz z przednimi kołami wykorzystać Constraint Transformation i operować tym razem na klockowej Mazdzie 787B z gotowym rigiem z RigCar. Pierwsze co należy zrobić to wybrać model kierownicy, przejść do zakładki Constraints i dodać do niego Transformation. W polu Target wybieramy CarRig, po czym pojawi się pole Bone, w którym wybieramy Steering, czyli kontroler bezpośrednio sterujący obrotem przednich kół, z którego mają być pobrane dane o lokalizacji, rotacji czy skali. Zaznaczamy Extrapolate, żeby wyłączyć zatrzymywanie się kierownicy po osiągnięciu konkretnego kąta obrotu, a następnie w polu Target oraz Owner zaznaczamy Custom Space i ustawiamy na CarRig oraz Root. W przeciwieństwie do ustawienia World Space, Constraint będzie pobierał informacje o lokalnej orientacji przekształcenia wszystkich elementów podłączonych do riga i w jego obrębie. Influence zostawiamy tak jak jest, czyli na 1. I teraz zanim przejdziemy do kolejnych kategorii, powiem co nieco o Transform Orientations, czyli orientacjach przekształcenia obiektów, bo to jest dość istotne. Każdy obiekt ma swoją własną orientację przekształcenia, czy też inaczej mówiąc ma swoje własne osie X, Y i Z, wokół których może zostać przesunięty, obrócony czy przeskalowany. Domyślnie osi na obiekcie nie widać, dlatego żeby móc je widzieć trzeba wejść w Viewport Gizmos, zaznaczyć Move i z listy wybrać Local. Jednakże ja zostawiłbym to na default, bo wówczas mógłbym z listy w górnym środku okna zmieniać sobie Transform Orientations, żeby modyfikować obiekt w zależności od moich potrzeb. A jak chcę zobaczyć osie obiektu, to wystarczy, że w tej samej liście wybiorę opcję Local i wyjdzie na to samo. Alternatywnie można w Object Properties i Viewport Display zaznaczyć Axis, wtedy osie będą widoczne na obiekcie bez potrzeby jego zaznaczania. Przechodząc do praktycznego przykładu, jakim jest ta klockowa Mazda 787B z gotowym rigiem, gdy z ustawionymi orientacjami przekształcenie na lokal wybierzemy kontroler przednich kół, widzimy, że niezależnie od pozycji i rotacji całego samochodu, czy też kości root, porusza się tylko po swoich osiach X, ponieważ kod RigCar został tak napisany, żeby tę konkretną kość wygenerował ze wszystkimi transformami zablokowanymi poza lokalizacją X. Można to teoretycznie odblokować, ale żeby rig poprawnie działał, niech zostanie tak jak jest. Z kolei kierownica w przypadku tego samochodu może poruszać się po wszystkich osiach, natomiast gdy ją obrócimy wokół własnej lokalnej osi Y, kręci się w sposób prawidłowy, to znaczy taki, jaki w przypadku tej klockowej Mazdy chcemy. I ponownie, nawet jeśli pozycja i rotacja samochodu zostanie zmodyfikowana, lokalne osie kierownicy nie zmienią się i można w każdej chwili ją obrócić wokół jej osi Y. To bardzo ułatwia nam dalsze działanie i ustawianie parametrów w constraincie Transformation. Idąc dalej mamy kategorie Map From i Map To.
Pierwsza kategoria służy do pobrania informacji o lokalizacji, rotacji albo skali stargetowanego obiektu, które w drugiej kategorii mają zostać przetworzone na lokalizację, rotację albo skalę obiektu, na którym zastosowany jest Constraint Transformation. W tym przypadku Map From ustawiamy na Location, bo kontroler przednich kół tylko się porusza, nie obraca się czy skaluje, i ustawiamy minimalny i maksymalny dystans w osi X. Te wartości mogą się różnić w zależności od zrigowanego pojazdu. W kategorii Map To ustawiamy Rotation, bo rotacja jest jedyną transformacją, którą chcemy, żeby kierownica robiła. I jeżeli kierownica obraca się wokół własnej osi Y, tak jak w przypadku tej klockowej Mazdy, wówczas interesuje nas Y-Source Axis. Spośród 3 dostępnych opcji na liście wybieramy X, czyli oś wybranej w pierwszej kategorii lokalizacji. Poniżej wpisujemy minimalny i maksymalny kąt obrotu. Na tym etapie można mieć wrażenie, że to już koniec, ale nie można zapomnieć o kluczowym ustawieniu, jakim jest order. Z moich eksperymentów wynika, że jeśli ustawi się go na Euler zaczynający się od osi, po której kierownica ma się kręcić, czyli w tym przypadku lokalnej Y, wówczas będzie się kręcić po własnej osi, nawet jeśli będzie ustawione pod innym kątem. Przyznam, że to jest coś, co uśpiło moją czujność, biorąc pod uwagę, że kierownica klockowej Mazdy jest zamontowana prostopadle względem podstawy samochodu i za pierwszym razem nie przypuszczałem, że opcja order może mieć jakikolwiek wpływ na zachowanie kierownicy. Po przejściu przez wszystkie dotychczasowe kroki w Constraint Transformation, kierownica powinna się obracać wraz z obrotem przednich kół w lewo albo w prawo. Jeżeli kierownica skręca za szybko lub za wolno, albo w złym kierunku, wystarczy metodą prób i błędów zmienić wartości tak, żeby wszystko do siebie pasowało. I w ten oto sposób synchronizuje się obrót kierownicy z obrotem przednich kół w samochodzie zrigowanym przy użyciu Rig Car. Zasadniczo mógłbym tutaj skończyć drugą część filmu, natomiast mam jeszcze jeden samochód, który specjalnie wybrałem do dzisiejszego filmu ze względu na pewien drobny szkopuł. Tym oto szkopułem w tej AC Cobrze jest to, że kierownica nie kręci się wokół wymodelowanej w niej kolumny kierowniczej i jednocześnie jedna z osi obiektu nie idzie równolegle do niej. Jak zatem to naprawić i sprawić, żeby kierownica obracała się poprawnie? Pierwsze, co musimy zrobić, to stworzyć customową orientację transformacji, tak żeby któraś z osi szła równolegle do kolumny kierowniczej, co można wykonać poprzez wybranie obiektu, ściany, krawędzi, werteksa, czegokolwiek i wciśnięcie plusika w liście orientacji transformacji na górnym środku okna Blendera. W przypadku tej kierownicy możemy wybrać jakąś ścianę od strony kolumny kierownicy w Edit Mode i na jej bazie stworzyć taką orientację, jednakże ja zrobię to swoim, nieco innym sposobem. Kolumna kierownicy kończy się cylindrem bez ściany, czy inaczej mówiąc face'a, więc wchodzimy w Edit Mode, wybieramy tryb selekcji krawędzi i klikamy Alt i lewy przycisk myszy. Potem Shift D, a następnie P i opcja Selection. W tym momencie pierścień został drugim osobnym modelem, dla ułatwienia nazwijmy go Ring. Wpisujemy Origin to Geometry w F3, jeśli origin obiektu jest gdzieś daleko i żeby obiekt nigdzie nie uciekł. Dalej w Edit Mode robimy to samo co przed chwilą, czyli Alt i lewy przycisk myszy. Naciskamy F, żeby dodać ścianę i ją zaznaczamy, a następnie w Transform Orientations na górnym środku okna klikamy plusik. Wówczas do listy zostanie dodana customowa orientacja bazująca na obiekcie, ścianie, krawędzi, werteksie, whatever, z którego została stworzona. W tym momencie teoretycznie można każdy obiekt wokół osi tej orientacji zmodyfikować, ale zostańmy jeszcze przy ringu. Teraz bardzo ważna rzecz. Przechodzimy do Object Mode i mając wybrany obiekt wpisujemy w konsolę Align to Transform Orientation. Obiekt się obróci, ale nie ma to znaczenia, bo gdy zmienimy orientację na lokal, będziemy mieć tę samą orientację, co przed chwilą wygenerowana ze ściany. I ostatni krok. Wybieramy kierownicę, klikamy na ring i naciskamy Ctrl J. Dwa obiekty staną się w tym momencie jednym. Teraz jedyne co zostało to usunąć geometrię ringu i ustawić origin tak, żeby kierownica kręciła się idealnie. W przypadku tej kierownicy robię to samo co wcześniej, tyle że ustawiam kursor 3D do zaznaczenia i ustawiam origin do kursora 3D. Tym właśnie sposobem kierownica obraca się w prawidłowy sposób, tym razem po lokalnej osi Z, a jej lokalna orientacja została zmodyfikowana do naszych potrzeb. Z tego miejsca chciałbym podziękować pewnemu człowiekowi z Reddita, który podrzucił pomysł w poście, którego autor również chciał zmodyfikować orientację modelu bez modyfikacji geometrii. Jeszcze jedną kluczową rzecz, którą trzeba zrobić, jest kliknięcie Ctrl-A i Rotation to Deltas. Jeżeli tego nie zrobimy, to później będziemy mieć problemy z Transformation i kierownica będzie się obracać mniej więcej tak, czego nie chcemy. Dlatego klikamy Ctrl-A, Rotation to Deltas i teraz obraca się poprawnie w osi Z lokalnej. Wcześniej tłumaczyłem Constraint Transform, więc przejdźmy przez to szybko. Dodajemy go na kierownicę, w targecie wybieramy Car Rig i Steering, włączamy Extrapolate, w Target i Owner Custom Space i Route w Car Rigu, Map from Location X i Map to Rotation, ale tym razem z racji, że kierownica obraca się poprawnie wokół lokalnej osi Z, wartości wpisujemy w polu Z-Source Axis i ustawiamy order na Euler zaczynający się z osią Z, ZXY albo ZYX.
Teraz kierownica AC Cobry obraca się wraz z obrotem przedników w sposób zautomatyzowany, a kolumną kierownicy nie miota jak szatan. Nice! Z wprawiania kierownicy w ruch w samochodzie zrigowanym z rigger to tyle, a teraz pora na integrację postaci z całym tym systemem. Wybór samochodów oraz postaci do dzisiejszego filmu nie jest przypadkowy. Celowo wybrałem tutaj samochody powiedzmy, że prawdziwe, jak i z wirtualnych klocków Lego, ponieważ tak się składa, że do tych pojazdów wybrałem dwie postacie, mające zupełnie różne od siebie ręce i sposób, w jaki się mogą poruszać. Co za tym idzie, ich metody sklejenia dłoni z kierownicą nie są takie same, o czym opowiem w tym segmencie. Jedną z wybranych przeze mnie postaci jest Ellie z filmu krótkometrażowego Sprite Fright od Blender Studio, a drugą z nich jest jakiś klockowy ziomeczek z Porsche wzięty. Skupmy się najpierw na nim. Tak się składa, że tego ziomeczka mam w formie fizycznej, bo był w zestawie z klockowym Porsche 963, które kupiłem rok temu. W każdym razie minifigurki Lego domyślnie mogą poruszać się rękami tylko w górę albo w dół. Oczywiście ręce da się wyjąć z torso i czasami w animacjach poklatkowych stosuje się ten zabieg, ale mówimy tu o domyślnym stanie minifigurek. Zakładamy tu scenariusz, w którym animujemy ręce tak, jak duńska firma chce, żeby się poruszały, nie komplikujemy sytuacji jeszcze bardziej. W tym miejscu mówię o rigowaniu minifigurki i o Mechabricks, więc jeśli ktoś z Państwa chce przejść od razu do integrowania figurki z samochodem, zapraszam do tej minuty filmu. A teraz przejdźmy do wirtualnej wersji tego kierowcy. Jak sami Państwo widzicie, zaimportowałem go z biblioteki minifigurek na stronie Mechabricks, a następnie wyeksportowałem figurkę do formatu ZMBX, który jesteśmy w stanie zimportować do Blendera, mając zainstalowany dodatek Mechabricks Lite albo Advanced. Swoją drogą klockową Mazdę w ten sam sposób zaimportowałem do Blendera. Oprócz tego dodatku będzie potrzebny jeszcze dodatek Epic Fig Rig, pozwalający na automatyczne rigowanie minifigurek z Mechabricks. Osobiście mam pobrany dodatek z brancha Japlab Releases, który według opisu na GitHubie działa poprawnie na Blenderze w wersji 4.2 i wyżej oraz ma jakieś dodatkowe funkcje, które raczej nas nie interesują w dzisiejszym filmie. Gdy mamy dodatki zainstalowane i figurkę zaimportowaną, klikamy na wszystkie jej części poza włosami i w ustawieniach Epic Fig Rig klikamy Rig Selected Minifigure. Wówczas powstanie gotowy rig, którym już można sterować. Jeżeli mamy jakieś dodatkowe elementy takie jak włosy, parentujemy je do ich odpowiednich części, włosy do głowy, plecaki do torso itd. Ustawiamy figurkę tak, żeby siedziała w kokpicie klockowej Mazdy 787B. A w ogóle to wywalmy z niej wajchę do skrzyni biegów, tak średnio potrzebna nam jest. Żeby figurka mogła w ogóle siedzieć w samochodzie podczas jego ruchu, do Master Bone musimy dodać Bone Constraint Child of i jako target ustawić body samochodu. W przypadku tej Mazdy body jest tą dużą płytką na spodzie. Oczywiście zawsze można wybrać body z listy obiektów w prawym górnym rogu okna. Alternatywną metodą jest podłączenie Master Bone w Bone Constraintie Child of do Empty i sparentowanie tego Empty z samochodem. Potencjalną zaletą tego rozwiązania jest to, że gdy użyjemy dodatku Dynamic Parent, o którym robiłem film 3 lata temu, możemy przykładowo zrobić animację figurki wysiadającej z samochodu. Za rotację rąk figurki odpowiadają kontrolery Left Arm i Right Arm. Zacznijmy najpierw od lewej ręki. W zakładce Bone Constraints znowu wybieramy Transformation i jako target znowu ustawiamy kontroler Steering z Car Riga. Extrapolate zostawiamy włączony, no chyba że chcemy, żeby ręce po osiągnięciu danego kąta przestały się obracać. W Target i Owner poniżej wybieramy Car Rig i Root, żeby pobierało lokalne transformy w obrębie całego riga, o czym już wcześniej mówiłem. Dalej Map from Location kontrolera i Map to Rotation. Kontroler Steering domyślnie porusza się w osi X, więc wpisujemy wartości w Xmin i Xmax. Kontroler lewej ręki obraca się prawidłowo w lokalnej osi X, więc dane wpisujemy w X-Source Axis. Wybieramy z listy X i order ustawiamy na XYZ albo XZY Euler. Na tym etapie wartości trzeba ustawić samemu metodą prób i błędów. Tak wyglądają moje wartości liczbowe w przypadku klockowej Mazdy i minifigurki Lego. Powiedzmy, że jakoś to funkcjonuje. Teraz musimy zrobić to samo z kontrolerem prawej ręki. Możemy manualnie dodać Transformation do kości, ale można zrobić to szybciej, instalując dodatek Copy Attributes Menu i kopiując Bone Constraint z jednej kości do drugiej. Najpierw zaznaczamy kość, do której chcemy skopiować constraint, a następnie zaznaczamy drugą kość, z której chcemy tenże constraint skopiować. Dalej Ctrl-C i Copy Bone Constraints. Tak, zdaję sobie sprawę, że mówię w tym filmie pół English, pół Polish, no ale niestety Blender nie ma zbyt wszechstronnego tłumaczenia na język polski, więc musimy się posługiwać językiem herbatopijaczy i kolonizatorów. Po skopiowaniu constrainta musimy w nim zmienić kilka wartości, dlatego że kość prawej ręki kręci się po nieco innej osi i po to, żeby obracała się w kierunku przeciwnym do lewej ręki. Poza rękami mamy jeszcze dłonie. Tutaj również stosujemy Transformation, ustawienia te same co wcześniej, ale order zaczynający się na Y, bo dłoń obraca się po lokalnej osi Y i cyferki w taki sposób, żeby dłonie odpowiednio się obracały.
Tutaj są moje ustawienia do tej figurki i tego samochodu, jeśli ktoś chce się tymi zabawkami pobawić i poeksperymentować. Constraint kopiujemy do drugiej łapy i jeśli na tym etapie dłonie obracają się prawidłowo, czyli w dwóch różnych kierunkach, całość jest gotowa. Teraz widzimy, jak ziomeczek z Porsche kieruje tym jakże kultowym samochodem, jakim jest Mazda 787 bez klocków Lego. Przejdźmy zatem do drugiej postaci i innego samochodu. Postać Eli i jej rig jest w formie pliku blend. Żeby skopiować Eli do projektu z samochodem, użyję opcji Append, dosłownie polegającej na wyciąganiu wybranych rzeczy z danego projektu. W przypadku projektu z Eli wybieram kolekcję CH Eli, w której jest cały model i rig. Gdy postać jest już zaimportowana i widoczna w viewporcie, pierwsze co robimy to dopasowujemy jej rozmiar do samochodu i umieszczamy ją na siedzeniu. Zdaję sobie sprawę, że nie robię tego idealnie, ale dzisiaj skupiamy się głównie na rękach, a nie na całym ciele. Dalej musimy przykleić rig postaci do samochodu. I tutaj się nieco zatrzymam, żeby powiedzieć o moich problemach z parentowaniem rigów do samochodów podczas realizacji tego wideobloga. Gdy próbowałem parentować rig figurki do body Mazdy, niby wszystko było ok, ale po odpaleniu animacji auta torso zaczęło się poruszać w dziwny sposób, co udało się wyeliminować po tym, gdy zastosowałem wcześniej wymienione metody, czyli na Master Bone dodałem Bone Constraint Child of i w targecie ustawiłem body samochodu, albo Empty, które następnie sparentowałem z body samochodu. Z kolei w przypadku Eli, gdy chciałem zastosować ten sam Bone Constraint na jej kości root, czyli tej utrzymującej wszystko, albo rig się sypał, albo ręce dziwnie się zniekształcały, gdy kontrolery dłoni były przyklejone do kierownicy w sposób, o którym za chwilę opowiem. Rozwiązaniem na te problemy okazało się zastosowanie, uwaga ważne, Object Constrainta Child of na Empty i sparentowanie tego Empty do samochodu. Wówczas nie występują problemy ze zniekształceniami Eli czy inne dziwactwa. Mówię o tym wszystkim, bo trochę nie rozumiem, dlaczego żeby jeden rig działał poprawnie muszę stosować Bone Constraint, a dlaczego na rigu Eli muszę stosować Object Constraint. Od czego to może zależeć? Podejrzewam, że odpowiedzi na to pytanie prędko nie znajdę, dlatego też przejdźmy dalej do klejenia dłoni Eli do kierownicy. Z racji, że mamy inny rodzaj rigu niż minifigurka Lego, mamy również inną metodę na chwytanie kierownicy przez postać. Zaznaczamy kierownicę i wchodzimy w Edit Mode, gdzie musimy zaznaczyć dwa miejsca, w których chcemy, żeby dłonie Eli chwytały kierownicę. Po wybraniu vertexa albo ściany wpisujemy w F3 Hook to New Object. W tym miejscu powstanie Empty, do którego podłączymy dłonie z riga Eli. To samo robimy po drugiej stronie kierownicy, a gdy już to zrobimy, oba Empty parentujemy do kierownicy. Przyda się je również nazwać tak, żeby później było wiadomo, do czego chcemy podłączyć kości dłoni. Teraz ustawiamy dłonie Eli tak, żeby były mniej więcej w miejscu tych Empty. W kości lewej dłoni dodajemy Bone Constraint Child of i jako target wybieramy Empty po lewej stronie kierownicy. To samo robimy z prawą dłonią, ale tutaj wybieramy drugie Empty, to po prawej stronie kierownicy. I to tyle. Teraz widzimy, jak Eli kieruje AC Cobrą w zautomatyzowany sposób. Albo przynajmniej taki jest efekt, bo technicznie niekoniecznie kieruje samochodem. To trochę tak, jakby przykleić dłonie kropelką do kierownicy autonomicznego samochodu. A co jeśli chcemy, żeby ręce nie były przyklejone na zawsze i żeby postać mogłaby chociażby puścić na chwilę kierownicę, żeby zmienić bieg w samochodzie? Wspomniałem wcześniej o dodatku Dynamic Parent, który w tej sytuacji można jak najbardziej zastosować. Wówczas wystarczy jako pierwsze zaznaczenie zaznaczyć wcześniej powstały Empty na kierownicy, a jako drugie zaznaczenie zaznaczyć rig Eli, a następnie przejść do Pose Mode, zaznaczyć kontroler jej dłoni i w opcjach Dynamic Parent kliknąć Create. Potem, w momencie, w którym chcemy, żeby zmieniła bieg, wciskamy Disable i wówczas ręka staje się uwolniona od kierownicy i możemy w tym momencie zanimować przesunięcie wajchy skrzyni biegów za jej pośrednictwem. I cyk dwójeczka. To wszystko, co chciałem w dzisiejszym filmie zaprezentować. Mam nadzieję, że komuś z Państwa dzisiejsze eksperymenty pomogą, bądź pomogły w danym projekcie, albo że integracja obrotu kierownicy z postacią jest tym, czego ktoś z Państwa szukał i nie mógł znaleźć, bo nie oszukujmy się, nawet ja miałem problemy z researchem w tej kwestii. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w następnych produkcjach. Mam nadzieję, że tym razem nieco częściej. I dziękuję ponad 100 subskrybentom za obecność. Cheers!